Cześć, nietypowe miejsce. Co się dzieje? Ci, co oglądali w niedzielę live'a, już wiedzą, a cała reszta się dowie z odcinka vlogowego na moim kanale, ale za jakiś czas, jak tutaj trochę jeszcze dopracuję, może będę miał coś więcej wam do pokazania, ale to będzie taki na luzie, mniej więcej, żebyście zobaczyli co i jak. Głównie chodziło o to, żeby domownikom nie przeszkadzać podczas streamowania i czuć się swobodnie na tych streamach, a jednocześnie nie przeszkadzać domowniku i nie ograniczać się do x godzin, na przykład 22, a potem już cisza. Cześć, dzisiaj wam pokażę 5 dysków M2 do 100 zł. Moim zdaniem ciekawych dysków. 256 giga to będą największe dyski pojemnościowo i one chyba przeważnie są wszystkie tej pojemności. Te mogą się troszeczkę różnić, bo uważam, że wyższe pojemności trzeba dać troszeczkę więcej. Te dyski po prostu są ok, w porządku, będą wam dobrze służyć. I z tego, co teraz pamiętam na szybciutko, PCI Express 3.0 po prostu. Coś za coś, a dokładnie to zaraz sprawdzimy, omawiając każdy z nich pokrótce. Dobra, zaczynamy od Silicon dysku. To jest najtańszy dysk w zestawieniu. Ja używam jednego z dysku takiego zwykłego SATA, SSD-ka. Zadowolony jestem, tylko to jest dysk, który używam dodatkowo do różnych projektów. To jest jedna sprawa. Druga rzecz, on ma prędkości jakie ma, ale do pracy biurowej, do komputera, gdzieś do przeglądania internetu, tego typu rzeczy lub po prostu dysk jako sterujący, na przykład gdzie wgramy sobie całe oprogramowanie do serwera, który robimy danych, więc spoko, roko, myślę, że będzie w porządku. Tutaj mamy teraz następnego, jak chodzi o cenę, Lexmarka. Bardzo fajne dyski. Zauważyłem, że ostatnio gdzieś tam fajnie się ludzie wypowiadają na temat w internecie tych dysków. Tu jest cały opis, można sobie przeczytać. I tu już mamy prędkości odczytu 3000, prędkość zapisu 1300. Bardzo fajnie. Każdy dobierze coś dla siebie. Są różni miłośnicy różnych firm, do różnych zastosowań potrzebują różne podejście, dlatego pokazuję te dyski tutaj różne. Każdy sobie sam wybierze. Kolejny to jest Goodram firma, gdzie tu mamy pojemność 256 giga, tak samo jak tam 3.0, tak jak mówiłem tutaj. I co jest ważne jeszcze tutaj, że może prędkości nie są odczytu zapisu duże, ale mówię, to są dyski kierowane bardziej do komputerów jakichś biurowych, tego typu rzeczy, gdzie po prostu składam sobie komputer do przeglądania internetu, tego typu rzeczy, a to i tak będzie sprawnie, elegancko działało i czasami się nie opłaca inwestować nie wiadomo jakie prędkości, dlatego każdy ma różne podejście, raz podkreślę to, każdy lubi co innego, każdy czym innym się sugeruje ceną. Niektórzy wolą na przykład troszeczkę słabsze prędkości, ale na przykład Goodrama, bo ufają tej firmie. Dobra, mam kolejny, Silicon Power. To teraz pewnie będzie wasze zdziwienie. Dlaczego tamten pokazałem, a nie tylko ten? Bo tutaj są prędkości 3400 i 3000 zapisu. Tak, oczywiście, za 100 zł, jak wybierać z silikonów, 90% na pewno ten wybierze. Ja sam bym go wybrał, ale jak mówię, jak składamy jakiś komputerek na zasadzie takiej z coś procesorem, z tymi słabszymi procesorami, tania płyta za 200, jak najtańsza płyta główna, gdzieś stoi, taki chcemy złożyć budżetowy, to tamten wystarczy, bo wiadomo, nawet nie wykorzysta się takich prędkości, a na przykład tutaj dyszka, tam gdzieś coś i już mamy na przykład chłodzenie
powietrzne. Tak, dlatego mówię, czasami to robi różnicę, przeważnie nie, ale w niektórych przypadkach tak, żeby było jasne. Dobrze, teraz mamy jeszcze głównego bohatera i to jest dysk, który kosztuje 109 zł. Zaraz miało być do 100 zł. To jest taka umowna granica, bo kurde, te 9 zł już nie robi różnicy, jak się kupuje dysk, uważam. A to już jest dysk tak jakby pro, już kierowany, już jest inne wykonanie jakościowo, to już jest niby w ten sposób, tu już jest tak jak tutaj w momencie. To tak jakby ten producent już jakby celował data troszeczkę wyżej jakościowo, trochę niby tak, wiem, to kosztuje 109 zł. Ale to są, zobaczcie, prędkości 2100, 1200 odczytu. Tak jak mówię, znowu dysk taki prosty na system gdzieś. Dla nieoczekujących dużo, którzy chcą internet pooglądać, takie sprawy. A już mają płytę, kupują, która ma wejście M2. Dlaczego by nie wykorzystać? Po co kable? Ciągnąć jakieś inne. I teraz taki mój komentarz do tego. Mówię, pokazałem wam po prostu przegląd, moim zdaniem, 5 ciekawych dysków M2 do 100 zł. Są ludzie, którzy się kierują różnymi kryteriami, niektórzy marką, innymi rzeczami, różne są upodobania. Ja tutaj już nie chcę dywagować, który jest lepszy, czy co takiego. 5 ciekawych dysków po prostu do 100 zł. Dyski ogólnie potaniały teraz. Teraz możemy już kupić około 300 zł ciekawy dysk, nawet terabajtowy, już naprawdę porządny. Więc po prostu czasami warto dołożyć, popatrzeć. I jak mówię, kiedyś robiłem takie zestawienie do 300 zł dysków M2. Gdzieś na kanale jest. I zastanawiam się, czy nie zrobić teraz jeszcze raz, bo to zupełnie będzie inaczej wyglądało. Kiedyś ci dyski, co teraz około 300 zł możemy kupić, było trzeba dać dużo więcej za te dyski. Czasami nawet do 1000 zł za podobnych parametrów dysk. Na tamte czasy, jak ja robię te zestawienie. Bo to już minęło jakoś około 2 lat. I napiszcie mi w komentarzu, czy byście chcieli takie zestawienie. Na razie, cześć, pa.